Kontynuacja doskonałej linii Asymmetric wśród jachtów San Lorenzo, czyli premierowy San Lorenzo SL 110 Asymmetric. Zapraszam. Premierowy egzemplarz i projekt wnętrza według Piero Lissoni. Natomiast należy pamiętać, że w absolutnie wszystkich modelach San Lorenzo, również w tym, możemy zaaranżować tę przestrzeń dokładnie tak, jak sobie życzymy, spersonalizować ją. Asymetria daje nam niezwykłą przestronność wnętrza, a w SL110A dodatkowo jest ona na pokładzie głównym powiększona przez rozkładaną burtę, która tworzy taras. Jest to jacht, który mierzy nieco ponad 33 metry długości, czyli 110 stóp. Trudno znaleźć jest na rynku 120-stopową jednostkę, która ma taką powierzchnię jak SL 110 Asymmetric. Kabina właściciela, przygotowana z dbałością o jak największą prywatność, wykorzystuje całą szerokość kadłuba, ponad 7,3 metra szerokości. Prywatność oznacza także niestandardowe rozwiązanie, jakim jest przejście bezpośrednio z kabiny właściciela, piątej kabiny na tym pokładzie, na dziób. Proszę sobie więc wyobrazić, że każdy poranek tuż po przebudzeniu spędzamy wychodząc prywatnym przejściem z kabiny właściciela na dziób z jacuzzi, gdzie mamy swój azyl spokoju i jesteśmy, spędzając tutaj czas, odizolowani od tego, co dzieje się w sterówce lub na górnym pokładzie. To miejsce dające 100% prywatność na tym jachcie. Jeżeli nie chcielibyśmy aranżować jacuzzi w tym miejscu, naturalnie możemy zaaranżować tę powierzchnię na schowek. Mnóstwo miejsca do relaksu, do wypoczynku, natomiast jeżeli chcielibyśmy spędzić tutaj czas przy stole, pod tymi materacami kryją się dwa duże blaty, które są unoszone i w każdej chwili możemy tę powierzchnię przekonwertować na bardzo przestronną sofę z oparciami i dwoma stolikami. Jadalnia i salon na świeżym powietrzu, czyli górny pokład Flybridge San Lorenzo SL 110 Asymmetric. Jak widać, tutaj także można posłużyć się dowolną inwencją twórcą w projektowaniu nie tylko kolorów, ale także układu mebli na całym górnym pokładzie. Dolny pokład to dwie kabiny VIP, takie jak ta, z bardzo przestronnymi łazienkami wkomponowanymi w ścianę za zasuwanymi drzwiami, mające formę salonu kąpielowego, i dwie kabiny z bliźniaczymi pojedynczymi łóżkami. Warto jednak wspomnieć, że nawet w kabinach gościnnych, gdzie są to dwa pojedyncze łóżka, mogą być one ze sobą złączone. Wspomniałem już wcześniej o przestronności nawiązującej do znacznie większych 120 nawet stopowych jednostek i korytarz na dolnym pokładzie jest też przykładem takiej przestronności. Absolutnie wszędzie na San Lorenzo 110 Asymmetric mamy komfort przemieszczania się, zatem w niemal każdym miejscu tego jachtu dostrzegamy powierzchnie równe jachtom przekraczającym nawet 36 metrów. A przypominam, jest to 33,5 SL 110 Asymmetric. Zwieńczeniem wszystkich stref relaksu na jachcie, oprócz dziobu, górnego pokładu, bardzo przestronnego kokpitu, jest także to, co San Lorenzo SL 110 Asymmetric kryje pod pokrywą garażu, a właściwie co kryje pokrywa. Po otwarciu tego przestronnego garażu, w którym mieścimy 5-metrowy ponton i duży skuter, możemy wykorzystać jego pokrywę w takiej pozycji, aby stanowiła dla nas bardzo dużą, wyłożoną pięknym drewnem cekowym strefę plaży.
Zapraszam po więcej informacji na naszą stronę internetową www.patrickmarin.pl oraz do bezpośredniego kontaktu z nami.